Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taki bieżnik. Mój jest czerwony, bo mi taki najbardziej pasował do klimatu świąt Bożego Narodzenia. Bieżnik jest wykonany z dużych i małych kwadratów, które są łączone w trakcie obrabiania ostatnich rzędów. Na końcu filmu pokazuję, jak wygląda łączenie. Bieżnik ze zdjęcia nie jest usztywniony, wykrochmalenie go na pewno doda mu o wiele więcej urody. Do zrobienia tego bieżnika potrzebujemy kordonka i szydełka, którego rozmiar będzie zgodny z etykietą kordonka. Jeżeli kordonek wymaga szydełka od 2 mm do 2,5 mm, to musimy sprawdzić, które będzie nam najbardziej pasowało. Filmik nagrywałam przy użyciu białego kordonka dla lepszej widoczności. Użyłam szydełka numer 2. Polecam chować nitki po wykonaniu każdego kwadratu, zamiast zostawiać wszystko na koniec. Na moim blogu znajdziecie rozpisany cały wzór po polsku, krok po kroku. Zrobiłam to kilka lat temu i mogą być tam małe niejasności, ale na filmie wszystko jest tak, jak powinno. Rząd pierwszy. Zaczynam od 6 oczek. Łączę oczkiem ścisłym. Teraz wykonam 8 par słupków pojedynczych rozdzielonych 3 oczkami łańcuszka. 3 oczka do góry. Słupek. Wbijam go pod ten łańcuszek, a tę nitkę chowam w środku. 3 oczka łańcuszka. 2 słupki. I tak do końca okrążenia, aż będziemy mieli 8 par. Trzy oczka łańcuszka na koniec. Łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Rząd drugi. Przechodzimy na środek łańcuszka oczkami ścisłymi. Robię oczko, które zastępuje mi półsłupek. Pikotek z 3 oczek, czyli 3 oczka. Raz, 2, 3. I wbijam się w to pierwsze oczko z tych 3 i przeciągam nitkę. Mocuję go pod łańcuszkiem półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka. Ponownie wbijam się pod łańcuszek, półsłupek, pikotek z 3 oczek, półsłupek. 5 oczek i powtarzam to do końca okrążenia. W ostatnim powtórzeniu nie robię 5 oczek łańcuszka, tylko 2 oczka i pojedynczy słupek, który wbijam gdzieś pod pikotkiem, między te półsłupki. Rząd trzeci. 9 oczek łańcuszka. Słupek wbity w kolejny łańcuszek. Pięć oczek łańcuszka. Przytrzymuję tu palcem, robię 6 oczek łańcuszka. Wykonuję słupek wbity w pierwsze oczko z tych 6. Pięć oczek łańcuszka. Wbijam słupek w kolejny łańcuszek. 6 oczek łańcuszka.
Wbijam słupek pod kolejny łańcuszek. Ponownie zrobimy teraz 5 oczek łańcuszka, przytrzymamy palcem, 6 oczek łańcuszka, słupek wbity w te pierwsze oczko, 5 oczek łańcuszka i tak dalej. Ostatni róg wykonuje 5 oczek łańcuszka, 6 oczek łańcuszka, pojedynczy słupek, pięć oczek łańcuszka, łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Rząd czwarty. Tutaj będzie już rozwijał się motyw ananasa. Kolejne rzędy będą się wydawać bardzo podobne i nie będzie w nich wiele różnic. W każdy z tych słupków przez wiele rzędów będę robić 2 pary słupków pojedynczych rozdzielonych 3 oczkami łańcuszka. Oczko łańcuszka i ponownie 2 pary pojedynczych słupków rozdzielone 3 oczkami łańcuszka. W którymś momencie to się zmieni, ale będę mówić o tym na bieżąco. 3 oczka łańcuszka, które zastępują mi pierwszy słupek, słupek w to samo oczko, 3 oczka łańcuszka, 2 pojedyncze słupki w to samo oczko. Oczko łańcuszka, żeby rozdzielić te 2 grupy. Teraz w ten słupek 2 słupki pojedyncze, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki pojedyncze. Musimy zwrócić szczególną uwagę na to miejsce, brzeg ananasa. Teraz wykonamy 2 oczka łańcuszka, ale na przykład w kolejnym rzędzie będzie to jedno oczko, znowu jedno, 2, 4. Ich liczba będzie się zmieniać, należy tego dokładnie pilnować. Robię więc 2 oczka łańcuszka, wbijam 9 słupków pojedynczych w tę przestrzeń, wbiłam 9 słupków, teraz 2 oczka łańcuszka i będę powtarzać te początkowe grupy słupków i tak dookoła. Zrobiłam ostatni róg. 9 słupków, 2 oczka łańcuszka, łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Rząd piąty. Przechodzimy 2 oczkami ścisłymi na środek łańcuszka. Początek taki sam. 3 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki, oczko łańcuszka, 2 słupki, trzy oczka łańcuszka, 2 słupki. Tym razem robimy jedno oczko, a nie 2 oczka łańcuszka. Wbijamy słupek w poprzedni słupek, kolejny słupek w słupek. Teraz robimy 6 razy oczko, słupek.
słupek w poprzedni słupek. Kolejny słupek w słupek. Oczko łańcuszka i powtarzam do końca. Wykończyłam rogi, zrobiłam oczko łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Rząd szósty. Przechodzimy 2 oczkami ścisłymi na środek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Oczko łańcuszka, 2 słupki. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki. Oczko łańcuszka przed ananasem. Wbijamy słupek w słupek. 3 oczka łańcuszka. Wbijamy szydełko pod te oczko i robimy półsłupek. Teraz w każde z tych oczek poprzedniego rzędu zahaczamy półsłupkiem łańcuszki z 3 oczek. Będziemy mieć 5 łańcuszków. 3 oczka łańcuszka i słupek w poprzedni słupek. 1 oczko łańcuszka. Robimy tak całe okrążenie. Wykończyłam rogi, zrobiłam oczko łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Rząd siódmy. Przechodzimy 2 oczkami ścisłymi na środek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Oczko łańcuszka, 2 słupki. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Teraz mamy 2 oczka łańcuszka. Wbijam 2 słupki pojedyncze w ten słupek. Ten bok będzie nam powoli rósł. 3 oczka łańcuszka. Zahaczamy o łańcuszek półsłupkiem. I jeszcze tak 4 razy. Jest to bardzo popularny motyw ananasa. 3 oczka łańcuszka. Mieliśmy 5 grup, teraz będą 4. I wbijamy 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka i powtarzamy od początku. Wykończyłam rogi, zrobiłam 2 oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko łańcuszka. Rząd 8. Przechodzimy 2 oczkami ścisłymi na środek łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Oczko łańcuszka, 2 słupki. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Cztery oczka łańcuszka. Słupek w słupek
i 2 słupki w ten słupek. Trzy oczka łańcuszka. Zahaczamy o łańcuszek półsłupkiem. I jeszcze tak 3 razy. Trzy oczka łańcuszka. 2 słupki w słupek. Pojedynczy słupek. 4 oczka łańcuszka i powtarzam od początku. Zrobiłam 4 oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym w trzecie oczko. Rząd 9. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. W tym rzędzie zaczynają się większe zmiany. Do tej pory rozdzielaliśmy te grupy oczkiem łańcuszka. Teraz to się zmieni. Początek jest taki sam. 3 oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Zamiast jednego oczka łańcuszka robimy 5 oczek. I kolejna grupa, 2 słupki. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Cztery oczka łańcuszka. Teraz zrobimy słupek w słupek. Słupek w słupek i 2 słupki w słupek. 2 słupki robimy zawsze najbliżej ananasa z każdej strony. Tutaj robiliśmy po 3 oczka łańcuszka, w tym rzędzie to będą 4 oczka. Wbijam się pod łańcuszek. 2 razy 3 oczka łańcuszka zahaczone półsłupkami. Cztery oczka łańcuszka. 2 słupki w słupek i 2 pojedyncze słupki. Cztery oczka łańcuszka i od początku powtarzam. Zrobiłam wszystkie rogi, nie zapominajmy, że w tych miejscach miało być 5 oczek, a nie jedno. Łączę oczkiem ścisłym. Rząd 10. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. Trzy oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Dwa oczka łańcuszka. Po środku tego łańcuszka, który zrobiliśmy w poprzednim rzędzie, robimy to samo, czyli 2 słupki. 3 oczka, 2 słupki. Wbijam to pod łańcuszek, a nie w oczko, ale to zależy jak kto woli. Przy krochmaleniu i naciąganiu to się ustawi w dobre miejsce. 2 oczka łańcuszka i kolejna grupa. 2 słupki, 3 oczka, 2 słupki. Pięć oczek łańcuszka. 3 słupki i 2 słupki w jeden słupek. Cztery oczka łańcuszka, półsłupek w łańcuszek.
3 oczka łańcuszka, półsłupek, 4 oczka łańcuszka, 2 słupki w 1 słupek, 3 słupki, 5 oczek łańcuszka i od początku powtarzam do końca. Zrobiłam wszystkie rogi, łączę oczkiem ścisłym. Rząd 11. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. Trzy oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. 2 oczka łańcuszka. Pojedynczy słupek w ten słupek i ten słupek. Wbijam 5 słupków w ten łańcuszek. I po jednym słupku w każdy słupek. Razem będzie to 9 słupków. Dwa oczka, 2 słupki. 3 oczka, 2 słupki. 5 oczek łańcuszka. 4 słupki. 2 słupki w 1 słupek. 4 oczka łańcuszka. Zahaczam półsłupkiem. 4 oczka łańcuszka. 2 słupki w 1 słupek. 4 słupki. Pięć oczek łańcuszka. Powtarzam od początku do końca. Wykonałam całe okrążenie, łączę oczkiem ścisłym. Rząd 12. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. Trzy oczka łańcuszka, słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. 3 oczka łańcuszka. Teraz zrobię 3 pojedyncze słupki łączone górą. W pierwszy, drugi i trzeci słupek wbijam te 3 słupki. Przyciągam tylko raz. Mam 4 pętelki na szydełku. Nabieram nić i przeciągam. 5 oczek łańcuszka. Oczko ścisłe w środkowy słupek. 6 oczek łańcuszka. Wbijam się w to samo miejsce i robię oczko ścisłe. 5 oczek łańcuszka. W te 3 ostatnie słupki wbijam 3 słupki łączone górą.
3 oczka łańcuszka. Teraz zrobię typową grupę. 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Sześć oczek łańcuszka. 5 pojedynczych słupków i 2 słupki razem w słupek. Trzy oczka łańcuszka. 2 słupki w jeden słupek i 5 pojedynczych słupków. Sześć oczek łańcuszka. Powtarzam od początku. Łączę oczkiem ścisłym. Rząd 13. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. 3 oczka łańcuszka, słupek. Trzy oczka łańcuszka, 2 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. W tę pętelkę wbijam 6 pojedynczych słupków. Dziewięć oczek łańcuszka. Kolejna grupa 2 słupki. Trzy oczka, 2 słupki. Dziewięć oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki, robię 5 słupków pojedynczych. Nie robimy tutaj nigdzie 2 słupków w jeden. Wbijam kolejny słupek w środkowe oczko łańcuszka. Robię 5 kolejnych pojedynczych słupków. Dziewięć oczek łańcuszka. Powtarzam tak całe okrążenie. Mam cały rząd, łączę oczkiem ścisłym. Rząd 14. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. 3 oczka łańcuszka. Słupek. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Pięć oczek łańcuszka. Robię półsłupek w środek tego łańcuszka, wolę się wbić w środek, aby to utrzymało kształt. 3 oczka łańcuszka. Każdy z tych słupków wbiję słupek i rozdzielę je 2 oczkami łańcuszka. Słupek. Dwa oczka.
słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka, słupek, 2 oczka i słupek. Trzy oczka łańcuszka. Robię półsłupek w środek tego łańcuszka. 5 oczek łańcuszka. Zwykła grupa jak 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki. Pięć oczek łańcuszka, półsłupek w środek tego łańcuszka, 7 oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki i robię 7 słupków. Siedem oczek łańcuszka, półsłupek w środek łańcuszka, 5 oczek łańcuszka, powtarzam od początku. Skończyłam okrążenie, łączę oczkiem ścisłym. Rząd 15. Ostatni, najbardziej czasochłonny. W tym okrążeniu należy łączyć od razu z poprzednimi kwadratami. Zasada jest prosta. Każdą pikotkę, w której robimy połączenie, należy podzielić na pół. Na przykład jest pikotka z 5 oczek, więc wykonujemy 2 oczka, wbijamy szydełko w pikotkę z drugiego kwadratu, przeciągamy nić, robimy 2 oczka i zamykamy pikotkę. Nie będę tego zaznaczać w opisie wzoru, na grafice widać, w którym miejscu należy połączyć części. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. 3 oczka łańcuszka, słupek. Ten rząd będzie się różnił od poprzednich. Robię 2 oczka łańcuszka i pikotek z 5 oczek łańcuszka. Robię 5 oczek i wbijam się w to pierwsze oczko z tych 5. Przeciągam nić i to jest mój pikotek. Wzór graficzny pokazuje nam, że między innymi tutaj będzie łączenie z innym kwadratem. Za pikotkiem 3 oczka łańcuszka, 2 pojedyncze słupki, 5 oczek łańcuszka. Teraz w ten półsłupek z poprzedniego rzędu wykonuję półsłupek. Robię pikotek z 3 oczek. Wbijam się drugim półsłupkiem. 3 oczka łańcuszka. 3 pojedyncze słupki łączone górą wbijam pod ten łańcuszek. Oczko łańcuszka. Pikotek z 4 oczek. Dwa oczka łańcuszka. Powtarzam to pod każdym z tych łańcuszków.
Powinno być 5 grup słupków łączonych górą. Po ostatniej grupie 3 pojedynczych słupków łączonych górą robię 3 oczka łańcuszka. Półsłupek w półsłupek. Pikotek z 3 oczek. Półsłupek w to samo miejsce. 5 oczek łańcuszka. 2 słupki w łańcuszek. Dwa oczka łańcuszka. Pikotek z 5 oczek. Trzy oczka łańcuszka. 2 słupki. Takie miejsca, gdzie są te 5-oczkowe pikotki, będziemy łączyć kwadraty. Kolejnym elementem będzie mały kwadrat. Pokażę Wam, jak go zrobić za chwilę. Będzie on dodawany na tych 2 pikotkach na rogu. 5 oczek łańcuszka. Półsłupek w półsłupek. Pikotek z 3 oczek. Półsłupek w to samo miejsce. 5 oczek łańcuszka. Trzymam palcem, bo robię teraz pikotek z 5 oczek. Sześć oczek łańcuszka. Omijam 2 słupki i robię 3 słupki. Pięć oczek łańcuszka. Pikotek z 5 oczek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek w półsłupek. Pikotek z 3 oczek. Półsłupek w to samo miejsce. 5 oczek łańcuszka. Powtórzyć tak od początku. Nie będę kończyć tego kwadratu. Jest to nasz główny kwadrat. Jak widać, łączenia będą tutaj na pikotkach. W tych pikotkach 5-oczkowych i tych 2 3-oczkowych będziemy ustawiali kwadrat obok kwadratu. W rogach będą małe kwadraty, które zaraz pokażę, jak zrobić. Trudnością tego schematu jest utrzymanie takiego samego natężenia nici. Sama mam problem z ananasami, dodatkowo gdy robię coś zza kamerki, to wszystko wychodzi trochę gorzej, bo jest to bardzo niewygodne i trudne. Gdy je odpowiednio naciągniemy przy krochmaleniu, będzie to wyglądać lepiej. Mój bieżnik nie jest wykrochmalony. Robiłam go czerwoną nicią, która dość dziwnie wygląda na kamerce. Trzeba się mocno pilnować w trakcie łączenia kwadratów, aby robić to, gdy kwadraty leżą prawą stroną do góry. To jest prawa strona, a to lewa. Tak jak widać, pikotki były tu łączone. Pomiędzy kwadratami dodawany był ten mały kwadracik, który jest łączony, tak jak pokazywałam, na tych małych pikotkach. Pokażę Wam teraz, jak zrobić mały kwadrat. Jego opis znajduje się też na moim blogu. Zaczynamy tak samo jak duży kwadrat. 6 oczek łańcuszka. Łączę oczkiem ścisłym. Ponownie robię 8 par pojedynczych słupków rozdzielonych 3 oczkami łańcuszka. 3 oczka łańcuszka, słupek, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki, 3 oczka łańcuszka, 2 słupki,
3 oczka łańcuszka. I tak do momentu, aż będziemy mieć 8 par. Łączę oczkiem ścisłym. Przechodzę na środek oczkami ścisłymi. Robię oczko jako mój półsłupek. Pikotek z 3 oczek. Półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Półsłupek. Pikotek z 3 oczek. Półsłupek. I robię tak całe okrążenie. Na końcu robię 2 oczka łańcuszka i wbijam słupek między półsłupki. 9 oczek łańcuszka. Zahaczamy półsłupkiem. 12 oczek łańcuszka. Półsłupek w kolejny łańcuszek. 8 oczek łańcuszka. Półsłupek. 12 oczek łańcuszka. Półsłupek. 8 oczek łańcuszka. Półsłupek. 12 oczek łańcuszka. Półsłupek. 8 oczek łańcuszka. Półsłupek. 12 oczek łańcuszka. Łączę oczkiem ścisłym w pierwsze oczko, które zastąpiło półsłupek. Przechodzę na środek 4 oczkami ścisłymi. Dwa półsłupki. Pikotek z 3 oczek. Dwa półsłupki. 3 oczka łańcuszka. 4 słupki wbite pod łańcuszek. Oczko łańcuszka. Pikotek z 4 oczek. Właśnie w tym miejscu łączylibyśmy ten kwadrat do dużego kwadratu. Potem to pokażę. 2 oczka łańcuszka. 2 słupki pojedyncze. Oczko łańcuszka. Pikotek z 4 oczek. Dwa oczka łańcuszka. 4 słupki pojedyncze. Trzy oczka łańcuszka. I robimy to samo, czyli 2 półsłupki, pikotek z 3 oczek, 2 półsłupki. Robię tak do momentu, gdy wbijam pierwsze 4 słupki, a po nich nastąpi łączenie.
Jak łączyć kwadraty? Mam tutaj duży kwadrat. Upewniam się, że mam go odwróconego na prawą stronę. Lewa wydaje się taka bardziej płaska i brzydka. Zaprezentuję na tym rogu, jak je połączyć. Zrobiłam 4 słupki pojedyncze, oczko łańcuszka i teraz będę robić pikotek. Robię 2 oczka z pikotka. Biorę część, z którą chcę połączyć. Jako że szydełkuję w lewo, to muszę zacząć od tej pikotki. Po prostu wbijam szydełko w środek pikotka, przeciągam nić. Robię jakby oczko ścisłe. Robię jeszcze 2 oczka. Wbijam się w pierwsze oczko pikotka. Robię 2 oczka łańcuszka, tak jak mówi wzór. 2 słupki pojedyncze. Oczko łańcuszka i 2 oczka pikotka. Wbijam szydełko w środek kolejnego pikotka. Przeciągam nić jak przy oczku ścisłym. Robię 2 oczka. Wbijam się w pierwsze oczko pikotka. 2 oczka za pikotkiem, 4 słupki pojedyncze. Tak też dokonałam połączenia tych pikotek. Tę nitkę, jeżeli schowaliśmy ją na początku pod spód, możemy uciąć. Nitkę każdego ukończonego kwadratu chowamy do przodu i do tyłu igłą. Najlepiej będzie spróbować wbijać się w ananasa. Z własnego doświadczenia polecam, aby nitki chować od razu, kwadrat za kwadratem. Jeżeli zostawicie to na ostatnią chwilę, będzie to bardzo żmudna praca. Pamiętajcie, że na blogu opisałam wzór, ale tylko po polsku. Najlepiej będzie korzystać z tego i tego. W opisie filmu rozpisałam, kiedy robię który rząd, aby było można łatwiej wrócić do robótki. Dziękuję i pozdrawiam.